Państwa serdecznie w postprawda.info w programie Taka jest prawda. Dzisiaj będziemy rozmawiali z Tomaszem Grzywaczewskim prosto ze Stanów Zjednoczonych. Dodam na początek, gdyby ktoś z Państwa nie wiedział jeszcze, kim jest Tomasz Grzywaczewski, to korespondent wojenny między innymi z Ukrainy, autor kilku dobrych książek na temat wschodu i krajów postsowieckich, takich jak Granice Marzeń czy Wymazana Granica. Tomasz od jakiegoś czasu mieszka na stałe w USA i stamtąd nadaje swoje relacje w mediach społecznościowych, które serdecznie polecam. Tomasz ma więc bardzo unikalny ogląd na wszystko, co się dzieje, bo z jednej strony był nieraz w Ukrainie, także całkiem niedawno ze mną w Donbasie. Widział początek wojny, też notabene w Donbasie w 2022 roku. Miał możliwość obserwowania zbrodni wojennych, które Rosjanie popełnili w ciągu ostatnich 3 lat. Nieraz o nich opowiadał i pisał, a dziś jest w Nowym Jorku. Widział wybory w Stanach Zjednoczonych, gdzie też mieliśmy okazję się nawet na chwilę spotkać i obserwuje wszystko, co dzieje się ostatnio w USA. Tomaszu, niedawno w mediach społecznościowych napisałeś, że Ukraina stała się narzędziem w walce politycznej różnych stron mocy na świecie. Ja mam wrażenie, że stała się wręcz narzędziem walki takiej plemiennej. Otóż jeśli moje plemię mówi, że Zełenski jest dyktatorem, to wbrew temu, co sądziłem do tej pory, też krzyczę, że rzeczywiście tym dyktatorem jest. Jeśli natomiast moje plemię powie, że ktoś inny jest w błędzie, to ja też muszę mówić to samo, nawet jeśli nie zgadza się z tym, co widzę i myślę. I ja się tak zastanawiam i to jest moje pierwsze pytanie, czy nie masz takiego dysonansu poznawczego obecnie w związku z tym wszystkim, co się dzieje? Amerykańska administracja dąży do zawarcia pewnego rodzaju pokoju, prawdopodobnie kosztem ukraińskich interesów, a co gorsza, szerzej również być może kosztem interesów całej Europy Środkowej. Jednocześnie ja bardzo dziękuję, że zacząłeś naszą rozmowę od odniesienia się do tych zwaśnionych plemion politycznych, bo ja widzę tutaj przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych, ale uważam, że to przekłada się również na Europę, a także na Polskę, sytuację, w której kwestia wsparcia dla Ukrainy została stricte powiązana z naszymi wyborami politycznymi czy światopoglądowymi. I Ukraina stała się zakładnikiem w tej polityczno-partyjnej walce. W Stanach Zjednoczonych widać to bardzo wyraźnie, ponieważ po prostu część wyborców republikanów niejako automatycznie jest przeciwna wspieraniu Ukrainy, podczas gdy duża część, myślę, wyborców Partii Demokratycznej w pewien sposób automatycznie będzie popierała Ukrainę, ponieważ nie lubi prezydenta Donalda Trumpa. Tutaj nawet ostatnio pojawił się w amerykańskiej infosferze, przede wszystkim na portalu X, taki mem, który cieszy się ogromną popularnością. Na tym memie widać kobietę ze łzami w oczach, taką ewidentnie poruszoną, mówiącą: popieram Ukrainę. Pojawia się mężczyzna, który tak dodaje: proszę, bądź uczciwa. Kobieta mówi: nie, jestem uczciwa. Czy tak, dobrze. W tym momencie kobieta przyznaje: ach, no tak, tak naprawdę nie troszczę się o Ukrainę, po prostu nienawidzę Donalda Trumpa. To jest oczywiście mem, który był przede wszystkim podawany przez osoby popierające obecnie urzędującego prezydenta, ale myślę, że on dokładnie oddaje atmosferę pewną społeczną panującą w Stanach Zjednoczonych wokół Ukrainy i to jest rzecz niezwykle tragiczna i bardzo niepokojąca, ponieważ kwestia związana z Ukrainą, z rosyjską agresją, z rosyjskim zagrożeniem dla globalnego porządku, no wydaje się, że powinna być jednak czymś, co łączy ponad podziałami. Okazuje się, że jednak tak nie jest. Ukraina została spakietowana w pewien sposób z takimi kwestiami, jak chociażby poparcie dla progresywno-liberalnej, lewicowo-liberalnej ideologii woke, do kwestii polityki gospodarczej Stanów Zjednoczonych, polityki społecznej. Innymi słowy, nie może być już teraz tak, że na przykład nie lubię szaleństw wokeizmu czy ideologii gender, ale uważam, że Ukrainę należy wspierać, bo to jest kwestia związana z właśnie globalnym bezpieczeństwem i po prostu takim zwykłym przestrzeganiem pewnych zasad i wartości świata zachodniego.
Bronimy słabszego, bronimy napadniętego, bronimy ludzi, którzy są mordowani od 3 lat i chcemy odeprzeć zbrodniczego agresora. Nie, tu się okazuje, że no nie, jak nie lubię Łołku, to nie lubię również Ukrainy. No, to się wydaje czymś tak naprawdę zupełnie absurdalnym, gdy tak na to na spokojnie spojrzymy, no ale niestety z racjonalnością ta polityka ma coraz mniej wspólnego, dominują emocje. I te emocje doprowadziły do tego, że dzisiaj kwestia ukraińska, tak jak powiedziałem na początku, jest zakładnikiem głębokiego konfliktu politycznego w Stanach Zjednoczonych, który zresztą było wczoraj doskonale widać podczas orędzia o stanie państwa przedstawionego przez Donalda Trumpa przed połączonymi izbami Kongresu. To było naprawdę, już od dawna chyba nie widzieliśmy sytuacji podczas orędzia, która by tak ujawniała te podziały społeczne. Samo orędzie rozpoczęło się od skandalu. Kilka minut po rozpoczęciu wystąpienia przez Donalda Trumpa, jeden z kongresmenów Partii Demokratycznej, Al Green, został wyrzucony z sali obrad. On zakłócał to wystąpienie, w pewnym momencie wstał, krzyczał coś do prezydenta, wymachiwał laską. Speaker Izby Reprezentantów Mike Johnson podjął decyzję, że musi on opuścić salę obrad. No to jest jednak coś szokującego, szanowni państwo. To nie były zwykłe obrady, to jest, jak mówię, to jest doroczny, tak zwany State of the Union, czyli orędzie o stanie państwa wygłoszone przed połączoną Izbą Reprezentantów i Senatem. Co więcej, Donald Trump nie został przywitany de facto oklaskami na samym początku przez przedstawicieli Partii Demokratycznej. To jest też złamanie pewnego rodzaju etykiety. Żeby była jasność, Donald Trump z etykietą i swoim zachowaniem łamał wcześniej bardzo wiele różnych norm, no ale to jest z kolei po stronie demokratów. Przeważnie było tak, zasada była taka, że no, początkowo wszyscy zgromadzeni witają prezydenta jako jednak głowę państwa, jako prezydenta reprezentującego po prostu naród amerykański. Potem już w trakcie samego wystąpienia wiadomo, że raczej częściej wiwatowali ci przedstawiciele partii, do której należy dany prezydent. No ale na początku pewnego rodzaju takie zasygnalizowanie, no, że jednak jest coś, co nas łączy. Wczoraj tego nie było. I to było bardzo, bardzo widoczne, a jednocześnie samo wystąpienie prezydenta, co podkreślają amerykańscy komentatorzy, przypominało bardziej wiec wyborczy niż właśnie przemówienie urzędującego prezydenta. Jak skrupulatnie wyliczyli naukowcy z jednej z amerykańskich uczelni, to było najdłuższe wystąpienie, najdłuższe orędzie o stanie państwa od początku co najmniej lat 60. Donald Trump przez prawie 2 godziny przedstawiał swoje dotychczasowe osiągnięcia i zapowiadał kolejne rewolucyjne zmiany w amerykańskiej polityce, ale cała formuła była właśnie formułą wiecową. Bardzo dużo takich ogromnych zapowiedzi, mówienia o tym, że rozpoczyna się złota era Ameryki, że przywrócony został etos amerykańskiego snu. Dużo odniesień do kwestii polityki wewnętrznej, co akurat jest naturalne, ale tak naprawdę mało konkretów, a to wszystko, bo Trump jest rzeczywiście, ja uważam, że on jest doskonałym trybunem ludowym. On naprawdę potrafi porywać tłumy i on potrafi połączyć wielką wizję z małą ilością konkretów, a jednocześnie z odniesieniem do losu zwykłych ludzi. No widzieliśmy to też chociażby podczas kampanii wyborczej w Madison Square Garden, prawda? Kiedy przemawiał Donald Trump, tam też bardzo długie wystąpienie i tak jak powiedziałeś, dosyć mało konkretów, spory happening i bardzo dużo spraw wewnętrznych, mało rozmowy o tym, jak Ameryka będzie sytuowała się, jeśli chodzi o geopolitykę, sprawy zagraniczne. No i teraz też tak naprawdę no, w kilku zdaniach tylko można powiedzieć o Ukrainie, czyli o temacie, o którym mówi się non-stop każdego dnia. Słyszymy przecież coś na temat Ukrainy, Rosji i tego, jak rozwiązać ten konflikt, a w orędziu raczej o tym mowy było mało. Nawet powiedziałbym więcej, było bardzo mało. Tak naprawdę prezydent Donald Trump do kwestii Ukrainy odniósł się dopiero w częściowej, na samej końcówce swojego wystąpienia i poświęcił Ukrainie zaledwie 2-3 minuty, nawet chyba troszeczkę mniej, mówiąc, że prezydent Wołodymyr Zełenski wystosował do niego list wyrażający gotowość do rozpoczęcia negocjacji pokojowych oraz podpisania umowy minerałowej. Jak się okazało, te doniesienia zostały następnie zdementowane przez stronę ukraińską, która zakomunikowała, że nie został wystosowany żaden list, tylko że Donald Trump odnosił się do wpisu prezydenta Wołodymyra Zełenskiego na portalu X, ale to był bardzo niewielki fragment tego wystąpienia. Jeżeli w ogóle mówimy o tematyce międzynarodowej, to więcej miejsca i wcześniej Donald Trump poświęcił chociażby kwestii kanału panamskiego czy Grenlandii. No i to jest ten pewien również kolejny dysonans poznawczy, który myślę my mamy
porównując rozłożenie akcentów, zainteresowanie opinii publicznej w Europie, w szczególności w Polsce, a w Stanach Zjednoczonych. Mówiąc brutalnie, temat Ukrainy nie jest dzisiaj tematem, który ma decydujący wpływ, czy nawet istotny wpływ na postrzeganie Donalda Trumpa przez jego wyborców. Tutaj w tym wystąpieniu bardzo wiele miejsca poświęcono, Donald Trump poświęcił przede wszystkim walce z nielegalną imigracją, kwestii bezpieczeństwa publicznego na ulicach amerykańskich miast, kwestii sytuacji gospodarczej. Dużo mówił o reindustrializacji Stanów Zjednoczonych, chociażby o powrocie przemysłu motoryzacyjnego do Ameryki. Oczywiście sporo miejsca poświęcił kwestiom celnym, czyli nakładaniu taryf celnych. Jak wiemy, zostały one już wprowadzone przeciwko Kanadzie, Meksykowi i Chinom. Donald Trump potwierdził również, że 2 kwietnia zamierza nałożyć tak zwane taryfy wzajemne, jak rozumiem, de facto na wszystkie państwa na świecie. Taryfy wzajemne, czyli to ma oznaczać, że Stany Zjednoczone będą stosowały takie same taryfy, jak dane państwo stosuje przeciwko Stanom Zjednoczonym. Tutaj co ciekawe, jeżeli chodzi o państwo Unii Europejskiej, to generalnie te taryfy są niższe. Jeżeli byśmy je skomasowali, czy tak sumarycznie zagregowane taryfy, państwa Unii Europejskiej są niższe wobec Stanów Zjednoczonych niż Stanów Zjednoczonych wobec Unii Europejskiej, ale Donald Trump, i to jest wytryk, który on używa, twierdzi, że należy jako taryfę, jako cła uwzględniać również podatek VAT. Co oznacza, że jeżeli byśmy wliczyli podatek VAT, to oczywiście to oczywiście Unia Europejska stosuje wyższe taryfy celne i ta wczorajsza zapowiedź wskazuje, że prawdopodobnie Stany Zjednoczone nałożą nowe cła na Unię Europejską na początku kwietnia. Ale teraz warto zwrócić uwagę, że takie rozłożenie akcentów przez Donalda Trumpa spodobało się dużej części Amerykanów. Zgodnie z sondażem przeprowadzonym, opublikowanym przez telewizję CBS News na podstawie ankiety przeprowadzonej przez serwis YouGov, 76% widzów popiera przesłanie, popiera orędzie prezydenta. 63% widzów uważa zaś, że poświęcił on odpowiednio dużą ilość czasu ważnym dla nich kwestiom. Ten Czyli sondaż kwestią wewnętrzną, prawda? wewnętrznym, czyli krótko mówiąc, tak oceniali widzowie to wystąpienie. 63% widzów uważa, że właśnie te kwestie są ważne i dobrze, że Donald Trump o nich mówił. To badanie, żeby była jasność, jest obarczone pewnego rodzaju błędem poznawczym. Mówimy o widzach, nie mówimy o wszystkich Amerykanach. Można założyć, że to orędzie Że to znowu jest to plemię. plemię, bo prawdopodobnie, no, tak można przypuszczać, byłoby to logiczne, że więcej zwolenników Donalda Trumpa oglądało to wystąpienie niż jego przeciwników. No ja pamiętam, kiedy były wybory i właśnie te wiece przedwyborcze, to też było często tak, że przeciwnicy Donalda Trumpa nie oglądali absolutnie jego wiece wyborczych, a przeciwnicy Kamali Harris nie oglądali absolutnie jej wiecy wyborczych i zresztą telewizje, media, które wspierały konkretnego kandydata, nawet nie transmitowały w całości ich wystąpień. Zgadza się i ten podział ewidentnie się pogłębia. Znaczy mamy jakby coraz mocniejsze zbańkowanie tych dwóch grup, które oglądają inne media, czytają inne gazety, obserwują inne profile w sieciach społecznościowych. W zasadzie nie ma już pola do dyskusji, zarówno pomiędzy zwykłymi Amerykanami, ale też pomiędzy klasą polityczną. Ja już wcześniej powiedziałem o tym, że no właśnie, tak naprawdę miałem wrażenie, że przynajmniej część deputowanych Partii Demokratycznej była nastawiona na bojkot wystąpienia Trumpa. Na przykład część z nich trzymała takie czarne tabliczki z napisami na przykład kłamca albo Elon Musk, tam, złodziejem, czy też jest kłamcą. Także to była taka forma pewnego rodzaju protestu, bojkotu obecnego prezydenta, który oczywiście jest bezwzględny, jeżeli chodzi o jego również odnoszenie się do swoich przeciwników politycznych. Wczoraj w trakcie tego orędzia no, padło znowu wiele zarzutów pod adresem Joe Bidena, stwierdzenia, że był on najgorszym prezydentem w historii Stanów Zjednoczonych, podczas gdy Donald Trump sam o sobie mówi, że jest najlepszym, i to chyba nawet lepszym od prezydenta Jerzego Waszyngtona. No, mamy jakąś nieprawdopodobną eskalację skrajnych opinii. Obydwie strony nie chcą z sobą rozmawiać. Jednocześnie Donald Trump używa permanentnie takich najbardziej mocnych sformułowań, które no nie pozostawiają również pola do dyskusji. Tak rzeczywiście to orędzie pokazało, że jakiś konsensus polityczny moim zdaniem w Stanach Zjednoczonych dzisiaj nie jest możliwy, a
od czego zaczynamy naszą rozmowę, ofiarą tego pada przede wszystkim Ukraina. My na razie nie wiemy, czy ten kryzys zmierza do pewnego rodzaju rozwiązania, chociaż pojawiło się światełko w tunelu. No i właśnie, skoro już przechodzimy do Ukrainy, tak mało było na temat tego kraju, na temat wojny, na temat tego, co dzieje się bardzo blisko naszych granic, granic Polski, więc ja bym chciał, żebyśmy troszeczkę na ten temat porozmawiali i może wyjaśnili, co się dzieje, bo pewnie większość naszych widzów zadaje sobie teraz pytanie, co się właściwie dzieje, jak rozumieć to, co dzieje się obecnie na geopolitycznej scenie. Donald Trump, Twoim zdaniem, rzeczywiście skłania się w stronę Kremla, rozpoczyna z nim jakiś dialog, wbrew temu, co dotychczas się mówiło o Moskwie, wbrew Europie, wbrew wreszcie samej Ukrainie. No, widzimy, że rosyjscy politycy na przykład są dość spokojni i nawet mówią w mediach swoich rosyjskich, że to przykre, że negocjacje pokojowe z Ukrainą nie idą w stronę zakończenia konfliktu, że nie udaje się porozumieć Donaldowi Trumpowi z Ukrainą. Oni wręcz na to liczyli. No a jeszcze niedawno sami przecież twierdzili, o czym mówił na przykład Sergiej Ławrow, że nie w głowie im żadne zawieszenie broni. Strona rosyjska gra na czas, to znaczy strona rosyjska w tym momencie stara się wypozycjonować jako ci, którzy chcą rozmawiać. No, oni chcą rozmawiać, jesteśmy gotowi, proszę bardzo, możemy prowadzić negocjacje, przy czym warto zauważyć, że takie negocjacje po stronie rosyjskiej mogą trwać miesiącami. Rosja w tym momencie obserwuje wojnę wewnątrz bloku zachodniego. I to jest coś absolutnie tragicznego. Znaczy, Rosja może ze spokojem patrzeć, jak dotychczasowi sojusznicy rzucają się sobie do gardeł. To jest sytuacja szalenie oczywiście dla nas niebezpieczna. Teraz próbując w jakiś sposób rozkodować politykę Donalda Trumpa, oto oczywiście można powiedzieć, że Donald Trump jest zinspirowany przez Rosję i w ogóle jest agentem KGB i prowadzi politykę prorosyjską, no tylko, że takie założenia nie są oparte na żadnych, znaczy takie twierdzenia nie są oparte na żadnych dowodach. Wydaje się, że to, co chciał osiągnąć Donald Trump, to było przerzucenie odpowiedzialności, dużej części odpowiedzialności za bezpieczeństwo Europy na państwa europejskie, a jednocześnie chciał doprowadzić do zawarcia umowy, która dawałaby Stanom Zjednoczonym bardzo wymierne korzyści z eksploatowania złóż surowców naturalnych na Ukrainie. Chodzi o metale ziem rzadkich, chodzi też o ropę naftową, gaz ziemny. Pytanie w ogóle, jak duże są te złoża tak naprawdę, bo tutaj pojawiają się również takie analizy, że de facto te wcale nie są setki miliardów dolarów, jakie Stany Zjednoczone mogłyby na tym zarobić, że te złoża są zdecydowanie mniejsze, że mapy geologiczne, na których opierają się te założenia, zostały wykonane, te badania zostały przeprowadzone jeszcze w czasach sowieckich, w latach 60., latach 80. i de facto nie wiadomo, jak dużo tych złóż się znajduje i ile w związku z tym Stany Zjednoczone mogłyby zarobić. Natomiast rzeczywiście jeszcze tydzień temu wydawało się, że Stany Zjednoczone mają plan pod tytułem: my będziemy czerpali korzyści ze złóż surowców, my będziemy zarabiali na Ukrainie, ale nasze inwestycje będą ochraniane przez Europę. My wyślemy nasze firmy, żeby wydobywały ropę, lit, inne pierwiastki, ale te inwestycje będą ochraniane przez żołnierzy z państw europejskich, którzy będą pełnili misję stabilizacyjną na pewnego rodzaju linii, no chyba należy taką linię rozdzielenia, linii demarkacyjnej pomiędzy terenami okupowanymi przez Rosję, a terenami wolnej Ukrainy. Te założenia jakby załamały się gwałtownie w miniony piątek, kiedy doszło do karczemnej awantury w Białym Domu pomiędzy prezydentem Wołodymyrem Zełenskim a wiceprezydentem J.D. Vance'em i Donaldem Trumpem. No takich dantejskich scen to rzeczywiście gabinet owalny chyba jeszcze nie widział, żeby w świetle kamer liderzy państw po prostu ze sobą otwarcie się kłócili. Tutaj oczywiście pojawiają się hipotezy, że tak naprawdę była to pułapka przygotowana przez Donalda Trumpa i J.D. Vance'a, zastawiona na Zełenskiego, że w ostatnim momencie zmieniono zapisy tej wcześniej już wynegocjowanej umowy. No i po prostu Zełenski nie miał za bardzo wyboru, no a potem zagrały emocje i dał się on wciągnąć w tę awanturę. Czy tak było? Tego nie wiemy.
No nie wiemy Mm, też, co wydarzyło się na przykład przed tym, kiedy zostały włączone kamery, kiedy Donald Trump, Wołodymyr Zełenski, J.D. Vance rozmawiali przy zamkniętych drzwiach i do końca nie wiemy, co poszło tam nie tak, prawda? I co mogło spowodować to, co już obserwowaliśmy. A powiedz proszę, co o tym wszystkim mówi amerykańska ulica, bo już wspomniałeś o statystykach dotyczących, czy sondażach dotyczących wczorajszego wystąpienia, ale ja się zastanawiam, co tak w ogóle ludzie mówią o tym, co robi Donald Trump, co robi jego administracja, jakie podejmuje decyzje, co mówią wreszcie amerykańscy politycy, jaki procent ludzi z tego plemienia Donalda Trumpa mówi, że 100% wszystkich jego decyzji to są dobre decyzje i choćby nie wiem, co powiedział, to jednak stanie za nim murem, a kto może jednak zaczyna mieć jakieś wątpliwości. Czy widać jakiś rozłam w tym plemieniu władzy? Czy są tacy republikanie, którzy mówią okej, ale no hola hola. Moim zdaniem tego rozłamu w tym momencie nie widać. Na pewno nie widać go, jeżeli chodzi o scenę polityczną. Oczywiście pojawiały się pewnego rodzaju komentarze krytyczne względem polityki Donalda Trumpa ze strony pojedynczych polityków Partii Republikańskiej, ale to są pewnego rodzaju wyjątki, że ta krytyka też była taka mocno zawoalowana. W tym momencie ja uważam, że Donald Trump jednak bardzo mocno trzyma swoją administrację i jakby Republikanie utrzymują wspólny front. Zresztą o tym świadczy również to przecież, że Donaldowi Trumpowi udało się zdobyć zatwierdzenie przez Kongres swoich najbardziej kontrowersyjnych nominacji na różnego rodzaju stanowiska. No, chociażby Pete Hegseta na stanowisko sekretarza obrony. Tutaj wprawdzie musiał interweniować wiceprezydent J.D. Vance, bo okazało się, że w Senacie był remis. W takim momencie decydujący głos należy właśnie do wiceprezydenta. No ale potem udało się zatwierdzić Tulsi Gabbard na szefową, na dyrektor tak zwanego wywiadu narodowego, czyli najważniejszą osobę w amerykańskiej wspólnocie wywiadowczej. Udało się zatwierdzić Patela na dyrektora FBI. To były bardzo kontrowersyjne kandydatury. Robert F. Kennedy Jr. zatwierdzony na stanowisko sekretarza zdrowia. No, to wszystko pokazuje, że Donald Trump kontroluje swoją administrację. Bardzo silny jest też w łonie Partii Republikańskiej i szerzej. Ja jeszcze tutaj dodam, bo może nie wszyscy widzowie sobie zdają sprawę, minister zdrowia, pan Kennedy, który krytykował, czy jakby zaprzeczał pandemii koronawirusa, potrzebności, konieczności szczepień chociażby, tak? Więc stąd te kontrowersje, ale nie o tym dzisiejsza rozmowa, chciałem tylko dodać. Jak wspomniałeś, no tutaj też warto przytoczyć właśnie wspomnianą Tulsi Gabbard, która staje na czele amerykańskiego wywiadu, która swego czasu sugerowała, że Ukraina sprowokowała Rosję do napaści, która spotykała się z już obalonym syryjskim dyktatorem Assadem, która miała takie bardzo rzeczywiście kontrowersyjne wypowiedzi, nawet podczas przesłuchania w Senacie, odmawiała powiedzenia wprost, że Edward Snowden, który który był pracownikiem wywiadu, następnie uciekł do Rosji, zdradził amerykańskie tajemnice wywiadowcze. Ona podczas przesłuchania w Senacie nie chciała powiedzieć wprost, że stworzył on zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych. A mimo to jej kandydatura została zatwierdzona. Ale wracając, silny i bardzo myślę, że dzisiaj pewnie, i to jest też rzecz, która powinna niepokoić, że pewnego rodzaju dynamikę partii republikańskiej nadaje ruch MAGA, czyli ten ruch Make America Great Again, który jest tak, fanatyczni zwolennicy Donalda Trumpa, często poddawani, ulegający różnego rodzaju teoriom spiskowym. Tutaj chociażby, jeżeli mówimy o tym nieszczęsnym spotkaniu w gabinecie owalnym, to dziennikarz, który właściwie w pewien sposób zarzucił prezydentowi Zełenskiemu, że jest ubrany niestosownie do okoliczności, bo nie przyszedł w garniturze. Ten dziennikarz prywatnie, jak powiedzieć takie doniesienia, jest partnerem Marjorie Taylor Greene. To jest pani kongresmen ze stanu Georgia, która znana jest z rozsiewania najbardziej niestworzonych teorii spiskowych i która zawsze była absolutnie antyukraińska, w taki brutalny, po prostu brutalny sposób. No więc obecność tego dziennikarza, który zadaje to pytanie, no
też wydaje się nie być w tym miejscu przypadkowa. Także, jak mówię, dzisiaj moim zdaniem ten ruch MAGA rzeczywiście jest bardzo silny i nadaje pewien rytm działaniom partii republikańskiej. Jeżeli chodzi o to, co mówi ulica, to paradoksalnie ta sytuacja doprowadziła do tego, że w pewien sposób osoby, które popierały Ukrainę, ale które w pewien sposób poczuły się zmęczone tą przedłużającą się wojną, straciły zainteresowanie, moim zdaniem dzisiaj znowu nabrały wiatru w żagle. Znowu wzrasta poparcie, czy takie zainteresowanie dla Ukrainy wśród tych osób, które są naszemu regionowi przychylne, które rozumieją zagrożenie ze strony Rosji. Tutaj mogę podać taki przykład, który mnie wręcz bezpośrednio dotyczy. Ja w miniony weekend miałem przyjemność być w Seattle na pokazie mojego filmu naszego filmu Erase the Nation, opowiadającego o rosyjskich zbrodniach na ukraińskim dziedzictwie kulturowym i sala była pełna. 100 może więcej osób. Ja nie mówię o tym, żeby się chwalić swoimi osiągnięciami, ale tak jak rozmawialiśmy z organizatorami, to było wydarzenie organizowane zarówno przez Polonię ze stanu Waszyngton, gdzie znajduje się Seattle, ale też środowisko ukraińskie. Także taki też piękny przykład wydarzenia właśnie polsko-ukraińskiego. Jak rozmawialiśmy, no to było jasne, że prawdopodobnie gdyby nie te wydarzenie, to zainteresowanie byłoby mniejsze. Tymczasem osoby, które przyszły, chciały pokazać, że temat Ukrainy jest dla nich ważny. Zresztą nawet już po projekcji pierwszy głos z sali był taki pewnego rodzaju nawet to był apel do zgromadzonych, żeby dzwonili do swoich kongresmenów ze swoich okręgów wyborczych i prosili ich, żądali od nich, żeby wspierali Ukrainę, żeby rozliczali działania administracji Donalda Trumpa. Także Myślisz, że to może być jakiś taki master plan, tak, Donalda Trumpa, że wszyscy mnie znienawidzą, ale zaczną znowu myśleć o Ukrainie, o tym, że trzeba jej pomagać? Nie, absolutnie. Absolutnie to nie jest żaden master plan. Ja myślę, że to jest po prostu naturalna reakcja tych ludzi, którzy popierają Ukrainę na to, co się dzieje. To jest realne oburzenie i przerażenie tym, że Rosja może wejść w jakąś formę przepraszam, że Stany Zjednoczone mogą wejść w formę jakiegoś partnerstwa z Rosją. Nie, tutaj nie widzę żadnego masterplanu, mówię o pewnego rodzaju nastrojach społecznych, no tylko my nie wiemy, bo nie ma takich badań, o jakim odsetku Amerykanów mówimy. To warto też zauważyć, że Seattle i szerzej stan Waszyngton to jest bastion demokratów. To jest stan bardzo liberalny, niezwykle liberalny. A jak mówię, no tutaj znowu mamy powiązanie tych kwestii światopoglądowych z kwestią ukraińską, więc jest rzeczą naturalną, że w tym miejscu, gdzie akurat byłem, po prostu ludzi, którzy popierają Ukrainę, będzie więcej niż w Stanach, które są tradycyjnie o wiele bardziej prorepublikańskie. Natomiast problem z kolei, jeżeli chodzi o percepcję republikanów, no, polega na tym, że Donald Trump dosyć skutecznie przekonał, że po prostu pieniądze wydawane przez administrację Joe Bidena były wyrzucane w błoto, że Stany Zjednoczone płaciły za bezpieczeństwo Europy i że to trzeba zmienić. I kiedy ja rozmawiam ze zwolennikami Partii Republikańskiej, po prostu takie głosy bardzo często słyszę. To nie oznacza, że są, bo to też rozróżnijmy, to nie są głosy prorosyjskie. To nie jest tak, że ktoś tutaj powie, ach nie, no w ogóle Rosja, Putin, no taki gość, super, super, ekstra facet, prawda? Nie, to oczywiście też tacy są, no jasne, ale to są jakieś ekstrema. Ale to nie jest dominujące przekonanie. Przekonanie jest po prostu takie, że hola, no 3 lata dawaliśmy pieniądze Ukrainie, żeby się walczyła. Doszliśmy do momentu, w którym mamy impas na linii frontu, gdzie końca wojny nie widać. Jednocześnie Europejczycy od lat korzystają z amerykańskiego parasola nuklearnego, ale szerzej parasola ochrony amerykańskiej armii, po to, żeby żyć sobie w dobrobycie, żeby budować swoje welfare state. No, to chyba jest pewnego rodzaju przesada. Tak dalej być nie może. America first. I jakby to jest to rozumowanie. No, tutaj no, oczywiście jeszcze jest bardzo skutecznie przez pewnego rodzaju propagandę wzmacniane przekonaniem o niewdzięczności Ukrainy. Dlatego ja krytycznie oceniłem to, że Wołodymyr Zełenski dał się wciągnąć w tą pyskówkę, bo to była pyskówka z J.D. Vance'em, pomimo tego, że on powiedział samą prawdę. Znaczy on miał rację. Oczywiście, że on miał rację. Oczywiście, że Vance i Trump byli agresywni wobec niego, nawet jeżeli to nie była wcześniej, nawet jeżeli to nie była wcześniej zastawiona pułapka, no to po prostu potraktowali go, pozwolę sobie na kolokwializm, z buta. Tylko tak szczerze mówiąc, co z tego? Przekaz, jaki poszedł do wielu
zwolenników Donalda Trumpa jest taki, Wołodymyr Zełański, jak ten cham obraża naszego prezydenta w sercu Stanów Zjednoczonych, w gabinecie owalnym. No niewdzięczny, no nigdy nie podziękował. Co jest nieprawdą oczywiście, bo dziękował. Ale tu nie chodzi o to. Gramy na emocjach, gramy na krótkich przekazach. No i To też będzie. tutaj trzeba podkreślić właśnie to, o czym powiedzieliśmy wcześniej, ten taki silny podział w mediach amerykańskich, prawda? One są albo maksymalnie prorepublikańskie, albo maksymalnie prodemokratyczne. Tam nie ma, można powiedzieć, czegoś takiego bardzo pośrodku. Nie ma, właściwie tutaj media tak zwane bipartisan, czyli właśnie ponadpartyjne, no, praktycznie przestały istnieć. Czy jeszcze jest, nie wiem, The Hill na przykład, taki periodyk, portal internetowy, stara się zachować pewien obiektywizm, natomiast większość mediów jest mediami już no, skrajnie tożsamościowymi. Także jeszcze kończąc tylko ten wątek właśnie piątkowej katastrofy w gabinecie owalnym, to ja już tutaj słyszałem od zwolenników Partii Republikańskiej dokładnie taką ocenę prezydenta Wołodymyra Zełańskiego, dlatego uważam po prostu, że źle się stało, bo ta awantura daje paliwo przeciwnikom wspierania Ukrainy i legitymizuje narrację obecnej administracji. No nie, no, a Donald Trump miał rację, niewdzięczny Zełański, prawda? Wszystko się zgadza. Jeszcze jeden jest tutaj element, który wydaje się, że jednak Donald Trump chciał uzyskać, czy to jest wywieranie presji na Europę. Bo pamiętajmy, że Donald Trump traktuje Ukrainę jako dźwignię do przymuszania Europy do tego, żeby Europa wzięła większą odpowiedzialność za bezpieczeństwo europejskie. Moim zdaniem też, jeżeli ta umowa surowcowa zostanie podpisana do tego, żeby właśnie to Europejczycy zabezpieczali amerykańskie interesy, to byłaby taka trochę z perspektywy Trumpa sprawiedliwość dziejowa. Przez tyle lat Amerykanie gwarantowali bezpieczeństwo Europie i dobrobyt europejski, o czym mówiliśmy. No to teraz niech Europejczycy trochę zagwarantują nasze zyski. Zyski dla naszej gospodarki i naszego społeczeństwa. No i tutaj wydaje się, że Europa w jakiś sposób pod tą presją może się uginać. No z jednej strony mieliśmy w Londynie spotkania przywódców, zapewnienia o jedności z Ukrainą. Europa teraz wreszcie wstaje z kolan, inwestujemy w obronność i będziemy samodzielnie się bronić, no, ale chwilę później Wołodymyr Zełenski no, wraca i mówi, że jednak no, nie, no, tutaj jakoś trzeba się dogadać z Stanami Zjednoczonymi. Ja mam takie niestety obawy, że na tych spotkaniach trochę wyglądało tak, że wszyscy klepali prezydenta Zełenskiego po plecach, się mówią, jesteś świetny facet, super, no naprawdę podziwiamy to, co robisz, ale wiesz, no, z tym Trumpem to trzeba się jakoś dogadać. No, tak nie można po prostu tej Ameryki zupełnie porzucić, bo my nie jesteśmy w stanie zagwarantować Ukrainie bezpieczeństwa. Chociażby dlatego, że mamy w tym momencie na obecną chwilę zbyt mały potencjał po prostu obronny. I to jest nie tylko kwestia czołgów, czy transporterów pancerzonych, czy żołnierzy, ale to jest kwestia danych wywiadowczych, to jest kwestia łączności satelitarnej. No to jest szereg takich czynników, których Europa jest po prostu zależna od Stanów Zjednoczonych. Tego się nie da zmienić w krótkim okresie czasu. A my o tym mówimy. No, ta decyzja obecna z dzisiaj, zgodnie z którą Stany Zjednoczone zaprzestają przekazywania Ukrainie danych wywiadowczych, przy czym nie wiadomo, czy wszystkich danych, bo tu pewne źródło z Departamentu Obrony mówiło, że chodzi tylko o dane wywiadowcze umożliwiające Ukrainie atakowanie celów na terytorium Federacji Rosyjskiej. No ale to jest naprawdę niezwykle ostre zagranie. E, O to właśnie chciałem zapytać przy moim kolejnym pytaniu do Ciebie, bo te słowa mamy w tytule naszego spotkania, to znaczy chodzi mi o cytat Henry'ego Kissingera, wieloletniego doradcę kilku amerykańskich prezydentów, człowieka, o którym mówiło się, że to on rozpoczynał i kończył wszystkie wojny Ameryki. Kissinger powiedział kiedyś, niebezpiecznie jest być wrogiem USA, a być przyjacielem jest wręcz zgubne. Ukraina opierała swoją obronę, czy nadal opiera walkę, bezpieczeństwo cywili również na pomocy Ameryki w bardzo dużym stopniu. Donald Trump wstrzymał tę pomoc, jak wspomniałeś przed chwilą, militarną, co kojarzy nam się jedynie z mniejszą ilością naboi, rakiet czy czołgów, ależ on też
sprawy mniej namacalne, a bardzo groźne, czyli właśnie to, co powiedziałeś, Ameryka wstrzymała wszelkie operacje cybernetyczne, na przykład wobec Rosji, a wśród wsparcia, którego aktualnie nie ma, jest również wymiana informacji wywiadowczych czy zaopatrzenie w pociski obrony przeciwlotniczej. To nie oznacza jedynie tego, że Ukraina nie będzie znała pozycji wroga czy kierunku jego przemieszczania się, ale co może i ważniejsze w tej sytuacji, bo może spowodować śmierć cywili, nie będziemy wiedzieć kiedy i czy leci w nas rosyjska rakieta, ani nie będzie czym tych rakiet strącać. To krótko mówiąc znaczy na przykład tyle, bo ja sam jestem w Ukrainie niemal cały czas od 3 lat i teraz też tę rozmowę przeprowadzamy, kiedy jestem na terenie Ukrainy, że równie dobrze zaraz może na mój dom spaść jakaś bomba i systemy nie dość, że mnie nie ochronią, to jeszcze nie zdążą mnie powiadomić, że mam się schować. To jest jakby fakt znany w Stanach Zjednoczonych. Amerykanie wiedzą, co się dzieje, jakie zagrożenie to powoduje. Nie. Nie, znaczy przepraszam, że to powiem, to są didaskalia. Znaczy to, że będą ginęli ludzie, to są w całym tym sporze politycznym didaskalia, z których mogą zdawać sobie sprawę osoby rzeczywiście zaangażowane w kwestię ukraińską. Dla przeważającej większości Amerykanów to jest po prostu rzecz, o której nie wiedzą. I to jest coś absolutnie tragicznego i ja doskonale rozumiem to, że takie działania Donalda Trumpa uderzają w ludność cywilną, co jest czymś absolutnie niedopuszczalnym. W szczególności właśnie w zakresie tej wydolności systemów obrony powietrznej, o tym Amerykanie po prostu nie będą wiedzieli. Tak jak wspomniałem, już przecież od mniej więcej 1,5 roku wojna na Ukrainie staje się w Stanach Zjednoczonych kolejną z wojen toczonych gdzieś na peryferiach świata. Za Jemen, no, Bliski Wschód, który cały płonie, coś w Afryce, no jest ta Ukraina, no może trochę ważniejsza, ale jednak gdzieś tam bardzo, bardzo daleko. A informacje o tym, co powiedziałeś, oczywiście one się przebiją do niektórych Amerykanów, tylko że będą Amerykanie już przekonani, którzy tak uważają, że trzeba wspierać Ukrainę. No bo skąd oni mają się dowiedzieć tego, o czym powiedziałeś? No nie dowiedzą się tego z mediów tożsamościowych, tych, które wspierają republikanów, ale w zasadzie takich informacji też do końca nie dowiedzą się nawet z tych mediów bardziej, powiedziałbym, liberalnych. Znaczy one gdzieś te informacje się pojawią, ale one będą na trzeciej stronie, nie będą na nagłówkach. Więc myślę, że ta świadomość jest bardzo niewielka, a pamiętajmy jeszcze, że przecież teoretycznie, praktycznie Stany Zjednoczone mogą zrobić jeszcze jedną rzecz, mogą wyłączyć Starlinka. I No, to Elon byłby Musk dramat. Elon Musk, który jest w tym momencie częścią amerykańskiej administracji, zresztą wczoraj uhonorowany w trakcie orędzia przez prezydenta Donalda Trumpa, który podziękował mu za rewolucję w amerykańskiej administracji, jaką przeprowadza w ramach tego DOGE, czyli Departamentu Efektywności Rządowej, no, on może realnie wyłączyć Starlinka. No Ja bez odnoszę internetu, tutaj żeby też wszyscy sobie zdawali sprawę, bez internetu, bez Starlinka, front można powiedzieć leży. Ukraińcy nie mają w tym momencie aż tylu ludzi, żeby wysyłać chociażby zwiad. Właśnie to, co pełni rolę zwiadu i pozwala ludziom przeżyć i to, że nie ma tak wielu strat po stronie ukraińskiej, powodują Starlinki, które są wykorzystywane do sterowania dronami, a te drony wykonują te zadania, których nie muszą wykonywać ludzie. Jeżeli nie będzie internetu, nie będzie komunikacji przede wszystkim między żołnierzami, między jednostkami, no i nie będzie dronów, nie będzie ich też po stronie rosyjskiej, ale Rosja ma zdecydowanie większe możliwości ludzkie. To prawda i ja obawiam się, że Stany Zjednoczone czy administracja Trumpa są gotowe taką decyzję podjąć. I teraz najważniejsze pytanie brzmi, jaki jest cel działania administracji? Czy No chodzi właśnie, tylko w imię czego ta decyzja miałaby zapaść tak w naprawdę? imię czego pozwolimy na śmierć niewinnych ukraińskich cywili, na śmierć żołnierzy broniących się przed bandycką rosyjską agresją? Teraz no, są dwie interpretacje. Pierwsza z nich zakłada, że mamy do czynienia po prostu z bardzo krótkoterminową wręcz partyjną polityką Donalda Trumpa, który obiecał swoim wyborcom zakończenie wojny, no już może nie w 1, ale w 90 dni. I po prostu ten cel trzeba zrealizować, żeby Donald Trump mógł pokazać kolejna zrealizowana obietnica. Zrobiłem to. Em, I to jest takie założenie, które w ogóle wskazuje, że nie ma Dostać jakiejś Nagrodę Nobla pokojową jeszcze. dostać tę Nagrodę Nobla i też połechtać swoje ego. Bo Donald Trump bez wątpienia jest skrajnym narcyzem.
co było wczoraj świetnie widać podczas tego wystąpienia przed kongresem. I w takim ujęciu jakby nie ma w ogóle żadnej większej strategii. Po prostu jest krótkoterminowy cel. Nie liczymy się z tym, że Rosja za 3 lata czy za 2 lata znowu napadnie na Ukrainę, że się wzmocni, że może atakować państwa bałtyckie. To nie ma znaczenia. Trzeba zrealizować krótkoterminowy cel partyjny. Inna interpretacja zakłada, no, że jednak amerykańska administracja patrzy nieco szerzej i próbuje dokonać, to jest straszliwie modne obecnie słowo, ja już trochę dosyć jego używania, czyli odwróconego Nixona. Teraz furorę robi we wszystkich analizach. Odwrócony Nixon. Odwrócony Nixon ma polegać na tym, że Stany Zjednoczone będą w stanie odciągnąć Rosję od Chin, zbudować pewną formułę partnerstwa i wykorzystać Rosję do powstrzymywania Pekinu. To jest oczywiście nawiązanie do polityki Stanów Zjednoczonych z lat 70., gdzie między innymi dzięki zaangażowaniu Kissingera, o którym wspominałeś, udało się wyrwać Chiny z bloku państw komunistycznych i wykorzystać do osłabienia Związku Sowieckiego. Czy taka strategia jest realizowana? No nie można tego wykluczyć. Nie ulega wątpliwości, że absolutnie głównym, nadrzędnym celem obecnej administracji jest osłabienie pozycji Pekinu. Ja osobiście uważam, że odwrócony Nixon ma jednak niewielkie, nawet jeżeli zakładając, że jest taka strategia realizowana, że ma on niewielkie szanse na powodzenie. Po pierwsze dlatego, że jest diametralnie inna sytuacja, relacja pomiędzy Rosją a Chinami dzisiaj, a Związkiem Sowieckim i Chinami w latach 70. Wtedy tam już istniał konflikt. Przecież mieliśmy konflikt w ogóle zbrojny na rzece Ussuri. Tam się strzelali Rosjanie i Chińczycy. Tam były głębokie podziały, również podziały ideologiczne. Dzisiaj tego zupełnie nie ma. Znaczy Chiny oczywiście wykorzystują Rosję, traktując ją jako swojego junior partnera, chcą się na Rosji bogacić, ale jednocześnie te państwa myślą w podobnych kategoriach autorytarnych. Rosja próbowała przecież zbliżenia z Zachodem. To lata 90. Potem pierwsza kadencja George'a W. Busha i wojna z terrorem. Reset za Obamy. Tych prób było bardzo wiele. Zarówno głównie ze strony Zachodu, ale również ze strony Rosji. One się nie powiodły, dlatego że okazało się, że myślenie o pewnego rodzaju relacjach międzynarodowych no jest absolutnie odmienne. Czy Rosja chce budować swoje strefy wpływu, chce być imperium. Państwa zachodnie, przynajmniej jak dotychczas, jednak starały się trzymać takich najbardziej podstawowych zasad prawa międzynarodowego, jak prawo do samostanowienia czy zasada integralności terytorialnej, patrzyły na świat, na relacje międzyludzkie w sposób zupełnie odmienny. Stąd też w Rosji narastało rozczarowanie Zachodem, bo Rosjanie myślą, no tak, Rosjanie powiedzą tak, my wyciągaliśmy ręce do Zachodu. No przecież chcieliśmy. Już my byliśmy otwarci, żeby dogadać się z Francją, z Niemcami, z Rosjanami. Tutaj się podzielimy, prawda? No, my wam damy surowce, wy będziecie mieli silniejszą gospodarkę, będziemy zarabiać. Jesteśmy super gośćmi. No. Czego wy od nas chcecie, prawda? I w związku z tym poczuli głębokie rozczarowanie Zachodem, który najpierw ich oszukał, doprowadzając do rozpadu Związku Sowieckiego, drenując rosyjską gospodarkę, a następnie zaczął traktować ich jako pariasa, odmawiając im należnego miejsca przy stole rozmów. I w związku z tym, i ponadto no jednak ta idea jeszcze Jewgenija Primakowa, prawda, za początku lat 90. Primakow był ministrem spraw zagranicznych, przez chwilę premierem Rosji, to on jest tak naprawdę człowiekiem, który przywraca w myśleniu politycznym Rosji taki euroazjatyzm. Znowu pytanie, jak będziemy go definiować, bo to moglibyśmy godzinami na ten temat rozmawiać, ale jakby myśl, no jednak ta Primakowa nadrzędna myśl, Zachód nas zawsze wykorzystuje, w związku z tym my musimy jednak dokonać pewnego przewartościowania i spojrzeć na wschód, czyli na Chiny. Ja uważam, że ta myśl Primakowa ciągle jest bardzo mocna. Także ja nie wierzę w to, żeby mogło dojść do prawdziwego odwrócenia Rosji. Może dojść do jego pozorowanego odwrócenia. Znaczy Rosja będzie udawała, że się odwróciła od Chin, tylko po to, żeby zyskać czas, żeby odbudować gospodarkę i siły zbrojne i następnie ponownie zaatakować. Natomiast być może rzeczywiście amerykańska administracja wierzy, że taki odwrócony Nixon jest możliwy i to jest oczywiście dla nas bardzo, bardzo duże zagrożenie. No i właściwie trzecia interpretacja, która jest najbardziej optymistyczna, no zakłada, że po prostu Stany Zjednoczone chcą zmusić Europę do tego, żeby faktycznie wzięła naprawdę na poważnie kwestię swojego bezpieczeństwa, żeby zaczęła wydawać odpowiednią ilość funduszy na zbrojenia, że po prostu Stany Zjednoczone muszą skrócić linię frontu,
że nie są w stanie prowadzić wojny na dwóch teatrach działań, Indo-Pacyfik i Europa, w związku z czym Europa musi wziąć na siebie ciężar powstrzymywania Rosji. A tutaj moim zdaniem też w takiej koncepcji jakby jest wmontowany pewien fundamentalny błąd zakładający, że te teatry działań są od siebie niezależne. To nie jest prawdą, bo moim zdaniem mamy do czynienia z jednym teatrem potencjalnej wojny globalnej, teatrem europejsko-indopacyficznym. W myśleniu Amerykanów może być inaczej. Takim wyrazicielem tego jest Elbridge Colby, człowiek odpowiedzialny za stworzenie strategii Stanów Zjednoczonych bezpieczeństwa za pierwszej kadencji Trumpa, identyfikującej Chiny jako podstawowego rywala, przeciwnika politycznego, dzisiaj podsekretarz obrony. No, ale to i tak jest interpretacja, która zakłada, że jednak Stany Zjednoczone na poważnie traktują zagrożenie ze strony Rosji, tylko chcą, żeby kto inny tę Rosję powstrzymywał. Także mamy trzy pewnego rodzaju możliwe interpretacje. Każda z nich zakłada redukowanie obecności Stanów Zjednoczonych w Europie. No, trzecia koncepcja, mam wrażenie, że zakłada, że nie do końca America First, można by było powiedzieć, tylko że Stany Zjednoczone w jakiś sposób jednak myślą o Europie, o jej wzmocnieniu, a nie osłabieniu, bo takie koncepcje też się wcześniej pojawiały, że przeformatowanie następuje na liście wrogów Stanów Zjednoczonych, czy to gospodarczych, czy militarnych, że to Europa zajmuje drugie miejsce, a już nie Rosja. To wszystko ma jeszcze taką nutę nadziei w sobie, bo często politycy sugerują się tym, co mówią ludzie, krótko mówiąc, czyli sondaże społeczne. Przez niektóre miasta, już też o tym wspomniałeś, przez niektóre miasta, szczególnie przez Waszyngton i przez Chicago, przeszły marsze Solidarności z Ukrainą. Tysiące ludzi wzięły w nich udział. Usłyszeliśmy od rządu, czy w tym wypadku konkretnie od Ilona Muska, między innymi takie pytania. Dlaczego ci ludzie nie wrócą do domu, by walczyć, zamiast protestować na ulicach Stanów Zjednoczonych? I moje pytanie, czy tego typu akcje w tak zróżnicowanym i przyzwyczajonym do protestów, różnorakich protestów społeczeństwie, jakim jest Ameryka, w ogóle się jakimś echem są w stanie odbić? Będę tak brutalny, moim zdaniem niewielki. Niewielki. Znaczy to naprawdę masowe protesty dotyczyły poparcia dla Palestyny. I kwestii wsparcia Palestyńczyków i potępienia działań Izraela w strefie Gazy. To były gigantyczne protesty, które przetrzały się przez ulice amerykańskich miast. Mieliśmy okupowanie kampusów, przecież tutaj słynna okupacja Columbia University w Nowym Jorku. A i tak nie zmieniło to w decydujący sposób amerykańskiej polityki. Mamy prezydenta, który jest najbardziej proizraelskim prezydentem chyba w historii Stanów Zjednoczonych, chyba mogę zaryzykować takie stwierdzenie. Jednocześnie nie chcę powiedzieć, że to nie ma żadnego sensu. To znaczy, no jednak ten głos no, jest potrzebny. Znaczy, to nie można teraz powiedzieć, nie, no to już nic nie zmieni, dobra, to nie wychodźmy z domów, prawda? Nic nie róbmy. Ameryka jest demokracją i taki głos obywatelski, znaczy brak tego głosu by oznaczał kompletny jakby upadek w ogóle obywatelskości. Przekonania o tym, że coś można zmienić, to byłaby prawdziwa tragedia. Więc zdając sobie sprawę z ograniczonego zasięgu, to jednak uważam, że to ma jakieś znaczenie. Szczególnie, że no, proszę Państwa, no jednak od początku prezydentury Donalda Trumpa minęło ile? 45 dni, tak? Przed nami tych dni to jeszcze będzie nieco więcej. I w związku z tym ta władza też będzie w jakiś sposób się zużywała, będzie miała różnego rodzaju problemy, więc niewykluczone, że po prostu taka uporczywa presja będzie przekładała się w jakiś sposób na działania amerykańskiej administracji, także absolutnie nie można załamywać rąk. Natomiast no, trzeba mieć świadomość tego, że zaszła tektoniczna zmiana w podejściu Stanów Zjednoczonych do kwestii światowego porządku. Co to oznacza dla Polski? No, to też jest takie, myślę, że pytanie, które moglibyśmy zadać, bo ja też mam czasami wrażenie, że my mówiąc o kwestiach ukraińskich w Polsce, zapominamy, że jednak sytuacja Warszawy jest inna niż sytuacja Kijowa. Jest nieporównywalnie lepsza. No bo jednak jak my jesteśmy członkiem NATO, na naszym terytorium nie toczy się wojna. Ponadto mamy pewnego rodzaju kanały komunikacji ze Stanami Zjednoczonymi i powinniśmy je wykorzystywać. Znaczy, spisanie na straty Stanów Zjednoczonych i powiedzenie, nie, no teraz to już z tym Trumpem to nic się nie da, obrócenie się niego plecami, to jest droga do nikąd. To o tym wiedzą państwa, jak powiedziałem, państwa zachodnie.
Przecież teraz pojawiły się pogłoski, że z Zełenskim do Waszyngtonu może w przyszłym tygodniu przylecieć Keir Starmer i Emmanuel Macron. Liderzy państw zachodnich chcą dogadać się ze Stanami Zjednoczonymi. Znaczy to jest oczywiste, moim I zdaniem. absolutnie chcą, żeby również Wołodymyr Zełański dogadał się ze Stanami Zjednoczonymi i było to podkreślone w Londynie. Oczywiście, że tak. Takie jest oczekiwanie Europy, że dojdzie do jakiejś formy porozumienia. A zatem liczenie na to, że Europa samodzielnie zagwarantuje Ukrainie bezpieczeństwo, jest po prostu mrzonką. To się moim zdaniem nie wydarzy. I bardzo niebezpieczne byłoby z punktu widzenia Polski, gdybyśmy my również w taką mrzonkę uwierzyli. Znaczy, my nie możemy pozwolić sobie na to, żeby niszczyć nasze relacje ze Stanami Zjednoczonymi. Dla własnego dobra, ale też dla dobra Ukrainy, bo utrzymując relacje możemy więcej ukraść. Natomiast jednak ja, i to uważam, że to, co się dzieje, to jest ostatni dzwonek. Po pierwsze, oczywiście do głębokich zmian w samym wewnętrznej polityce polskiej odnośnie bezpieczeństwa. Kwestia wzmacniania naszego potencjału obronnego, przede wszystkim obrony powietrznej, przywrócenie obowiązkowego poboru, zbudowanie jakiegokolwiek systemu obrony cywilnej. To są rzeczy, które my możemy zrobić niezależnie od polityki Waszyngtonu i które powinny już w tym momencie się wydarzać, ale No, wreszcie obronę przeciwlotniczą budujemy. Jeszcze kilka lat nam potrzeba. Zdaje się, że są takie wyliczenia, że te systemy Bóg, Wisła, Narew mają działać do 2030 roku, więc jeszcze co najmniej 5 lat, żeby one osiągnęły gotowość bojową. Może się to jakoś da przyspieszyć, ale nie wiem, czy aż tak bardzo. to jest rzeczywiście tutaj są pewnego rodzaju ograniczenia technologiczne. Bardzo słuszna uwaga. I ja bym do tego dodał jeszcze jeden element. Byłoby dobrze, gdyby wreszcie politycy w Polsce powiedzieli Polakom, że jeżeli w godzinie W, jeżeli dojdzie do wojny, to na froncie będą walczyć i umierać nie chłopcy z Kentucky, nie Francuzi, nie Brytyjczycy, tylko będą umierać Polacy. I my do tego musimy się szykować. Na to my będziemy przede wszystkim umierać, tak jak umierają Ukraińcy. A ja mam wrażenie, że nikt tego nie ma odwagi powiedzieć Polakom wprost. Bo tutaj wszyscy no i mówimy, tak, no, trzeba w siły stabilizacyjne, popieramy Ukrainę, ale jak przychodzi do pytania, a czy Polacy mają jechać? Nie, to polskie wojska to nie za bardzo. Prawda, na Ukrainę. Nie. I wielu mam wrażenie Polaków, którzy będą mówić, nie no, zły Trump, straszny, ale to co, weźmiemy się udział w wojnie? Nie, no, aż tak zły ten Trump to nie jest, prawda? Zaczęliśmy od dysonansu, więc to jest kolejny dysonans poznawczy. A może należałoby po prostu pewne rzeczy powiedzieć wprost, że jesteśmy państwem frontowym i to my będziemy musieli brać na siebie ciężar prowadzenia ewentualnej wojny. A ja mam wrażenie, że ciągle tego nie robimy. To jest ciągle myślenie życzeniowe, że ktoś za nas weźmie ciężar potencjalnej wojny z Rosją. Ale żeby nie być aż takim pesymistą, to uważam, że pewnego rodzaju dobrą rzeczą, która wypływa z obecnej sytuacji, jest przyspieszenie myślenia o stworzeniu, nazwę trochę przewrotnie, bałtyckiego intermarium, bałtyckiego międzymorza, czyli pewnego regionalnego sojuszu pomiędzy Polską, państwami nordyckimi oraz państwami bałtyckimi. Dzisiaj pojawiły się takie informacje, chociaż one powinny jeszcze zostać potwierdzone, że Dania wręcz wystąpiła z inicjatywą, żeby taki sojusz został utworzony. To jest bardzo dobra wiadomość, chociaż ja uważam, że to Polska powinna wystąpić z taką inicjatywą. Znaczy No, my takie jesteśmy. pomysły rzeczywiście w Polsce już od czasów Józefa Piłsudskiego zresztą się pojawiały i zresztą idea Intermarium od dłuższego czasu gdzieś funkcjonuje, wisi sobie w powietrzu. Ukraina też z takimi inicjatywami występowała już od 2014 roku, ale do tej pory nie udało się czegoś takiego zbudować. Pewnie dlatego, że dotychczas myślano o tym, że może to być konkurencja dla NATO, co niekoniecznie krajom natowskim mogłoby się spodobać, a teraz może się okazać, że nie ma innego wyjścia, bo takie plotki też gdzieś krążą wciąż, że Stany Zjednoczone mogą z tego sojuszu jednak w jakiś sposób zrezygnować. mm, Tak, oczywiście nie ma w tym momencie możliwości zweryfikowania tych doniesień. Zobaczymy, jakie będą dalej działania administracji. Przy czym zawsze pamiętajmy, żeby oddzielać słowa od czynów i dawać trochę sobie czasu na to, żeby dane sprawy się uleżały, bo no, celem polityki, jednym z celów takich, inaczej, narzędzi negocjacyjnych Donalda Trumpa jest sianie chaosu. Po prostu. Wrzutki, fake newsy, nikt już nie wie, co się dzieje, prawda? A jednocześnie wszystko na bardzo wysokich nutach emocjonalnych.
Także ja mam wrażenie, żeby w ogóle oceniać sytuację, to wszystkim nam potrzeba trochę spokoju i pewnego rodzaju dystansu również czasowego. I jeszcze nawiązując do tego, co powiedziałeś o Międzymorzu, rzeczywiście takie koncepcje się pojawiały, chociaż one przede wszystkim zakładały Międzymorze na tej przestrzeni tak zwanego pomostu bałtycko-czarnomorskiego, czyli pomiędzy Morzem Bałtyckim a Morzem Czarnym. Natomiast teraz jakby na pierwszy plan wybija się właśnie Międzymorze w znaczeniu basenu Morza Bałtyckiego, co oczywiście jest możliwe między innymi dzięki temu, że dzięki akcesji Szwecji i Finlandii do NATO, ale też dlatego, że te państwa mają identyczną z nami percepcję zagrożeń. Ja sobie nawet dzisiaj tak rano pomyślałem, czy nie należałoby zacząć odkurzać trochę i przypominać sobie dzieje Wielkiej Wojny Północnej. Początek XVIII wieku, która toczyła się na terenach Rzeczypospolitej oraz na terenach dzisiejszej Ukrainy. Przecież Połtawa, Ukraina, tam miała miejsce bitwa pod Połtawą, która zadecydowała o tym, że Rosja stała się imperium. To jest moment, kiedy Rosja przestaje być już w zasadzie, no powiedzmy, jakąś formułą Wielkiego Księstwa Moskiewskiego, tylko staje się imperium rosyjskim. Rozgromienie wojsk szwedzkiego króla, teraz, że mi skłamał, ale to był chyba Gustaw XII. Jeżeli się mylę, to bardzo przepraszam. Ale ta bitwa nad Połtawą zadecydowała o klęsce Szwecji. Polska była wtedy, i to była tragedia, Polska była już tak fatalnym, Rzeczypospolita obojga narodów, bo to nie była Polska, Rzeczypospolita obojga narodów była w tak tragicznym stanie, że była tylko i wyłącznie areną tej wojny, a nie podmiotem aktywnie, który mógł kształtować politykę. Ukraina i kozacy ukraińscy właściwie zostali podporządkowani Rosji. Przy czym wtedy warto pamiętać o Iwanie Mazepie, hetmanie kozackim, który właśnie w pewnym momencie dokonał odwrócenia sojuszy. Zostawił Rosję, sprzymierzył się ze Szwecją i koalicją szwedzką, zdając sobie sprawę, że po prostu Rosja niszczy kozaczyznę, że po prostu zniewala kozaków, czyli zalążki nowoczesnego narodu ukraińskiego, że z Rosją nie można niczego budować, że Rosja cię tylko dusi, pożera. I Iwan Mazepa wtedy, który do dzisiaj jest uznawany za jedną z najbardziej czarnych postaci w narracji, w narracji rosyjskiej. To jest właśnie przykład tego strasznego Ukraińca. To jest przykład tego obrzydliwego Ukraińca, który zdradził matuszkę Rosję i sprzymierzył się ze złym Zachodem. To najbardziej ohydna postać historyczna to jest Iwan Mazep. A to była właśnie Wielka Wojna Północna. To był moment, kiedy rywalizacja szwedzko-rosyjska miała miejsce. Także ja tak trochę sobie mówię, dzisiaj pomyślałem, że wiadomo, analogie historyczne są trochę niebezpieczne, ale może warto przypomnieć sobie historię Wielkiej Wojny Północnej, w sytuacji, w której my możemy być nie tylko polem bitwy, ale możemy być aktywnym graczem i w sytuacji, w której potencjalny wynik takiej wojny, czy to będzie zbrojna, czy polityczna, może być inny. To może mówię teraz tak trochę stosując takie analogie, może trochę romantyczne, ale że tak jak dawna Wielka Wojna Północna doprowadziła do powstania rosyjskiego imperium, tak być może ten współczesny sojusz wokół basenu Morza Północnego, który wspiera Ukrainę, mógłby przyczynić się do upadku rosyjskiego imperializmu. No takie nasze polskie, można powiedzieć żartobliwie, małe marzenia, prawda, żeby coś takiego kiedyś się wydarzyło i żebyśmy przestali czuć to zagrożenie. I też o tym zagrożeniu teraz chciałem jeszcze troszkę porozmawiać, jakby wracając do współczesności i do tej umowy gospodarczej między USA a Ukrainą, bo ona, jeżeli spojrzeć na nią absolutnie nieplemiennie, a całkowicie obiektywnie, to zdaje się być dość korzystna dla obu stron. To znaczy, wbrew temu, co usłyszeliśmy w gabinecie owalnym, że jednak prezydent Zełenski jakieś karty w ręku ma, chociażby w postaci tych metali i ziem rzadkich, by dalej negocjować. Ty znasz Rosję, jesteś Polakiem, bywałeś na Ukrainie, w Gruzji, w Armenii i w wielu innych miejscach i chciałem zapytać, czy rozumiesz tę potrzebę Kijowa o zapisach, o gwarancjach bezpieczeństwa, które prezydent Zełenski chciał, aby tam się znalazły. No i pytanie, czy wokół Donalda Trumpa jest w ogóle ktoś taki, kto mógłby mu to wytłumaczyć? Znaczy, ta potrzeba jest jakby oczywista, bo my wiemy, że po prostu żadne porozumienia z Rosją, nie poparte twardą siłą, nie mają najmniejszego znaczenia. Czy Rosja jest mistrzem w łamaniu wszelkich postanowień umownych, w kłamaniu, niezależnie jak miałyby być twarde
zapisy tego ewentualnego porozumienia pokojowego, to Rosja i tak prędzej czy później je złamie. No więc gwarantem jest tylko twarda siła, czyli funkcjonuje ktoś taki w otoczeniu Donalda Trumpa, no wydawało się, że takim człowiekiem jest Keith Kellogg, czyli specjalny wysłannik prezydenta Stanów Zjednoczonych do spraw Ukrainy i Rosji, emerytowany generał, który jeszcze w kwietniu ubiegłego roku opowiadał się za drastycznym zwiększeniem dostaw uzbrojenia dla Ukrainy. On mówił o tym, że, znaczy on, to jest jasne, on mówił od początku, że Ukraina nie jest w stanie odzyskać okupowanych terytoriów, że akcesję Ukrainy do NATO należy odłożyć ad acta, ale zamiast tego po prostu należy uzbroić po zęby Ukrainę, tak żeby ona bez względu na jakieś porozumienia traktatowe po prostu była w stanie obronić się przed ewentualną kolejną rosyjską agresją. Więc Keith Kellogg jest w tej ekipie pewnego rodzaju jastrzębiem, natomiast nie wiadomo, jak duży jest jego wpływ na działania prezydenta. Warto zauważyć, że przecież w rozmowach, w pierwszych rozmowach, które toczyły się w Riyadzie, brał udział z Rosją, brał udział nie Keith Kellogg, który został wysłany na Ukrainę, ale brał udział Witkow, czyli specjalny wysłannik na Bliski Wschód z kolei, co sugerowało, i to jest kolejny element tej układanki, że Amerykanie chcą połączyć kwestię porozumienia z Rosją z jakimś dealem dotyczącym Bliskiego Wschodu. Czyli żeby Rosja wpłynęła na działania Iranu. No bo to jest niezwykle ważny kierunek dla polityki amerykańskiej. Takie sygnały rzeczywiście zaczęły się pojawiać, prawda? Tak, i to by miało sens. To by miało sens, dlatego że priorytetem tej prezydencji poza Chinami jest Bliski Wschód. No i kwestia bezpieczeństwa dla Izraela. W związku z tym to moglibyśmy mieć jakąś transakcję wiązaną, że Amerykanie odpuszczają na Ukrainie, ale Rosjanie za to dyscyplinują Iran, uniemożliwiając mu czy ograniczając jego dalsze wsparcie dla różnego rodzaju organizacji atakujących państwo Izrael. A co oczywiście z naszej perspektywy jest znowu bardzo niekorzystne, bo oznacza, że trwa handel Ukrainą, tak? Gdzie Ukraina jest po prostu jedną z kart przetargowych mających na celu wzmocnienie Izraela. Więc to też jest pewnego rodzaju scenariusz, który leży na stole. Moim zdaniem właśnie zaangażowanie Witkowa w te rozmowy potwierdza, że tak rzeczywiście jest. Natomiast oczywiście Ukraina nie jest bezbronna, bo to też nie jest tak, że przecież że Ukraina nie ma żadnych atutów. Poza surowcami naturalnymi, jak mówię, nie wiadomo w jakiej ilości, ale Ukraina ma armię, ma jednak bardzo dużą armię, najpotężniejszą w tym momencie armię w Europie, która jest przede wszystkim 850 tysięcy ludzi w tym momencie walczy po stronie ukraińskiej. dokładnie tak. Więc to duża część z nich to są ludzie, którzy mają doświadczenie bojowe. Takiej armii nie ma żadna armia w Europie. To trzeba sobie jasno powiedzieć. To Turcja nie ma takiej armii. Uważam tak doświadczonej w realiach współczesnej wojny lądowej. Więc to jest bardzo pewien istotny atut. Ja też uważam, że Donald Trump po prostu nie docenił prezydenta Zełenskiego, nie docenił potencjału samej Ukrainy. Że mu się wydawało, że jedynym wyzwaniem to będzie zmusić Rosję do rozmów, bo Ukraina zrobi to, co Waszyngton każe. No okazało się, że Kijów tego nie robi i to na pewno też przyczyniło się do załamania tych relacji, ponieważ myślę, że Donald Trump osobiście nie lubi Zełenskiego. Że to jest pewien bardzo ważny element tej układanki, osobista antypatia, czy być może nawet pogarda, jaką Trump darzy prezydenta Zełenskiego. A skąd się bierze ta niechęć do prezydenta Zełenskiego jeszcze, powiedzmy, bo dzisiaj masz talent do wyprzedzania moich pytań, bo chciałem Cię rzeczywiście o to zapytać, czy te osobiste animozje między prezydentem Trumpem a prezydentem Zełenskim mogą mieć wpływ na to, co obserwujemy? Tak, i to jest przede wszystkim wynik pierwszej kadencji, pierwszej kadencji Donalda Trumpa, rok 19. Przypomnijmy, że Donald Trump naciskał na Kijów, żeby zostało przeprowadzone śledztwo w sprawie Huntera Bidena, czyli syna Joe Bidena, związane z podejrzeniami o korupcję. Hunter był wtedy zatrudniony w ukraińskiej spółce Burisma. No i tutaj były takie informacje czy podejrzenia, że Hunter Biden mógł się powoływać na wpływ swojego ojca, do pewnego rodzaju, no, czy mieliśmy do czynienia z taką korupcją, wręcz korupcją o charakterze politycznym. Te zarzuty nie zostały potwierdzone. Co więcej, informator FBI, który przekazywał te rewelacje, finalnie został oskarżony o wprowadzanie w błąd wymiaru sprawiedliwości. Natomiast Donald Trump jak mówię, naciskał na Zełenskiego, żeby prokuratura ukraińska takie śledztwo prowadziła, co z kolei stało się przyczynkiem do próby impeachmentu Donalda Trumpa.
Bo kiedy te informacje zostały ujawnione, to zarzucono Trumpowi, no w zasadzie działanie, spiskowanie przeciwko Stanom Zjednoczonym, wykorzystywanie Stanów Zjednoczonych do prywatnych porachunków politycznych. No taka bomba na miarę afery Watergate. I przecież wtedy trwała procedura impeachmentu, o czym chyba w ogóle dzisiaj się jakoś, jak mam wrażenie, niewiele pamięta. No Która, myślę, że Donald Trump akurat pamięta. no właśnie, ale Donald Trump bardzo dobrze pamięta i w mojej ocenie Donald Trump ma bardzo proste rozumowanie. Zełenski to jest człowiek, który chciał pozbawić mnie prezydentury. To jest facet, który chciał, żebym przestał być prezydentem, a może bym trafił do więzienia. To jest sojusznik Bidena, który chciał mnie wsadzić. Ja wiem, że to jest totalnie uproszczone, ale moim zdaniem, biorąc pod uwagę konstrukcję pewną psychiczną Donalda Trumpa, to jest takie myślenie. No i zresztą słyszeliśmy, prawda? Pan był w Pensylwanii, tak? Pan To jest, lobbował za Joe Bidenem przeciwko nam. tak, dokładnie, przecież to jeszcze padło w trakcie tej awantury w gabinecie owalnym, że pan przyjeżdżał i wspierał demokratów. Więc Donald Trump traktuje Wołodymyra Zełenskiego jako osobistego wroga. To nie jest tylko biznes. To jest bardzo, bardzo kwestia osobista. Co moim zdaniem naprawdę rzutuje na te relacje. To ma znaczenie. Donald Trump znany jest z tego, że jest człowiekiem pamiętliwym i człowiekiem mściwym. Zełenski jest jego osobistym wrogiem. I wybory w Ukrainie mogłyby to jakoś rozwiązać, gdyby prezydentem był kto inny, na przykład typuje się generała Załużnego, że mógłby być następcą Zełenskiego. No i pewnie to całkiem prawdopodobne, bo poparcie dla niego wśród Ukraińców, wśród żołnierzy też jest potężne. Moim zdaniem to by ułatwiło relacje amerykańsko-ukraińskie. Ja nie mówię, że to by rozwiązało wszystkie problemy. Absolutnie nie, bo tutaj, tak jak Umowa rozmawialiśmy, gospodarcza i tak trzeba by było ją pewnie no podpisać. wiadomo, umowę gospodarczą trzeba podpisać, Stany Zjednoczone muszą na tym zarabiać. Ciągle pozostaje pytanie otwarte o to, czy strategia Stanów Zjednoczonych nie zmierza do próby wyrwania, wyrwania Rosji z objęć Chin. To wszystko pozostaje na stole. Natomiast przynajmniej z punktu widzenia Amerykanów zniknąłby ten element osobistej niechęci, który jednak ma znaczenie, Szanowni Państwo. Wiem, że my przedstawiamy się tak, wszystko taki realizm, tak, to wszystko jest logiczne, to jest poukładane. Ja się z tym nie zgadzam. To znaczy, ja uważam, że jednak polityka jest domeną emocji. Zawsze. Jakby było inaczej, to technokraci byliby najlepszymi politykami na świecie, a okazuje się, że bardzo często jak technokraci przychodzą do władzy, to są dosyć miernymi politykami. A to właśnie wynika z tego, że polityka to nie tylko Excel, to nie tylko teorie polityczne, które oczywiście są ważne, które są użyteczne, ale wokół tego jest cała sfera personalnych uwarunkowań, umiejętności budowania relacji, tej całej sfery takiej międzyludzkiej, która na poziomie politycznym jeszcze jest spotęgowana. Więc gdyby był kto inny prezydentem, to przynajmniej ten czynnik by z punktu widzenia Amerykanów przestał być problemem. Ja nie mówię, że to by było dobre dla Ukrainy, że w tym momencie wybory byłyby dobre dla Ukrainy, ale pewnie ułatwiałyby Amerykanom rozmawianie ze stroną ukraińską. Pewnie jest kilka innych możliwości, które Ukraina mogłaby wykorzystać, jakby chociażby stworzenie Rady Państwa zamiast prezydenta. O takich opcjach też się mówiło, no ale oczywiście to musi być decyzja Ukrainy, czy zdecyduje się na podjęcie jakichkolwiek kroków, bo tutaj też trzeba bardzo podkreślić, że jednak w konstytucji ukraińskiej, tak jak i polskiej, jest zapisane, że w trakcie stanu wojennego, w trakcie stanu nawet klęski żywiołowej, gdyby taka była ogłoszona, pamiętamy w pandemii były dyskusje o tym, czy wprowadzać stan wyjątkowy, czy nie wprowadzać w Polsce, właśnie między innymi dlatego, że stan wyjątkowy wprowadzony wtedy nie pozwoliłby na przeprowadzenie wyborów, więc mielibyśmy dokładnie taką samą sytuację w Polsce, gdyby była u nas wojna, czy wprowadzony stan wojenny i to Ukraina musi zdecydować, co dalej będzie robić. A jeszcze zmierzając już pewnie troszkę do końca naszej rozmowy, to chciałem Cię jeszcze zapytać o projekt 2025, bo na razie widać, że Donald Trump jednak wdraża wiele z obietnic, które składał w kampanii wyborczej i zastanawiam się, jak bardzo to, co się dzieje teraz, jest w jakikolwiek sposób powiązane z tym słynnym projektem 2025, który budził takie ogromne kontrowersje jeszcze przed wyborami w USA. To teraz tylko może wyjaśnię. Projekt 2025 to była pewnego rodzaju agenda polityczna przygotowana przez wpływowy, konserwatywny think tank The Heritage Foundation, który zakładał
głęboką przebudowę państwa amerykańskiego, właściwie zburzenie obecnie funkcjonującej pewnej sieci instytucjonalnej i zbudowanie jej na nowo. Twórcy projektu 2025 wychodzą z założenia, że tak naprawdę cała administracja amerykańska została opleciona siecią biurokratycznych powiązań. To jest to słynne deep state, o którym wielokrotnie mówił Donald Trump, które zawłaszczyły Amerykę i sprawiły, że demokracja w Stanach Zjednoczonych jest fasadowa, bo rządy pełnią de facto niewybieralni politycy, ale de facto niewybieralni urzędnicy, a jednocześnie, że całe amerykańskie życie społeczno-polityczne zostało przesączone ideologią lewicowo-liberalną, tą ideologią woke. I w związku z tym tylko rewolucja jest odpowiedzią na to pytanie. Czy już jest za późno, żeby korygować kurs, żeby dokonywać jakichś kosmetycznych zmian, bo po prostu Amerykanie stracili wpływ na swoje własne państwo. I co ciekawe, w trakcie kampanii wyborczej Donald Trump odciął się od agendy 2020, od tego projektu 2020, ponieważ on się stał bardzo szybko łatwym celem demokratów, którzy zarzucali Donaldowi Trumpowi, że właśnie chce zniszczyć amerykańskie instytucje, że na poziomie werbalnym Donald Trump odciął się od tego projektu, ale jak się okazuje, no, on tę politykę wdraża. Ja tutaj zupełnie nie jestem tym zaskoczony. Zresztą ja miałem okazję być na spotkaniu autorskim Kevina Robertsa. To jest CEO, to jest prezes The Heritage Foundation. To była premiera jego książki Dawn's Early Lights, opowiadającej o tym, jak spalić Waszyngton, żeby odzyskać Amerykę. Zresztą wstęp do tej książki, przedmowę, napisał J.D. Vance. To chyba w ogóle samo za siebie mówi, jak bliskie są relacje pomiędzy Heritage Foundation a tą administracją. I ta książka rozpoczyna się od takiego wstępu, w którym Kevin Roberts wylicza, które instytucje należy zniszczyć. No są właściwie wszystkie. Chyba żadna nie została. I on mówi w ten sposób, no, że właśnie dzisiaj jedyną szansą, żeby uratować ducha Ameryki, żeby uratować Amerykanów, amerykańską wolność, amerykańską samorządność, jest całkowita przebudowa państwa amerykańskiego. To jest takie bagno, że tego się już nie da uratować i po prostu trzeba osuszyć. Tutaj kosmetyczne działania będą nieskuteczne. To jest taki absolutnie radykalne podejście do tematu. Spalić Waszyngton, żeby uratować Amerykę. I taki plan realizuje dzisiaj Donald Trump. Ja co do tego nie mam żadnych wątpliwości. Myślę, że warto jest przeczytać tę książkę, żeby zrozumieć, jaki jest sposób myślenia dzisiaj elit w amerykańskiej administracji i jaki plan oni będą realizowali. Czyli te 45 dni, które teraz mamy za sobą, to tylko preludium do realizacji właśnie tego planu. Co się jeszcze w takim razie może wydarzyć, Tomasz? To znaczy w polityce wewnętrznej to będzie przede wszystkim no, jakby rozmontowywanie kolejnych agencji, cięcia funduszy, zwolnienia pracowników, o ile to będzie w ogóle do przeprowadzenia, bo to pamiętajmy, że w to wchodzi jeszcze Sąd Najwyższy i w ogóle sądy również na poziomie federalnym, które będą blokowały. Już dzisiaj mamy decyzję o zablokowaniu zamrożenia funduszy na pomoc zagraniczną przez Sąd Najwyższy. To teraz wróci do sądu niższej instancji, więc będziemy mieli batalie sądowe. To jeszcze o tym trzeba pamiętać. Natomiast to będzie próba jakby właśnie takiej głębokiej przebudowy. Jakby kolejne agendy wewnętrzne będą reformowane i można spodziewać się dalszego redukowania obecności Stanów Zjednoczonych w instytucjach międzynarodowych. To nie chodzi tylko o NATO, to chodzi o agendę ONZ-u, czy samą ONZ. No to chyba już był taki wariant atomowy, jakby Stany wyszły z ONZ-u, ale to jest też to przekonanie, że również instytucje międzynarodowe miały na celu obsługiwanie tego lewicowo-liberalnego ładu światowego, który zabezpieczał interesy tej pewnego rodzaju elity Stanów Zjednoczonych, globalistycznej elity Stanów Zjednoczonych. I walka z tą elitą wymaga zarówno rewolucji na płaszczyźnie polityki krajowej, ale także na płaszczyźnie polityki zagranicznej. Czyli możliwe całkiem, że obojętne czego Europa by nie zrobiła, jak bardzo nie starała się Stanów Zjednoczonych zatrzymać w tych wszystkich sojuszach, to może się okazać, że plan już dawno jest napisany i zakłada zupełnie coś innego i nie da się tego zrobić.
Jest taki scenariusz, na który musimy być gotowi. Tak, oczywiście, ale to nie jest jedyny. Jest jeszcze scenariusz, w którym po prostu Stany Zjednoczone chcą zredukować swoją obecność, zmusić Europę, jak mówię, do tego, żeby więcej płaciła. I w takim scenariuszu jest gdzieś miejsce dla Polski, która właśnie tworząc będąc jednym z liderów takiego bloku bałtycko-nordyckiego, mogłem powiedzieć Stanom Zjednoczonym, no panowie, wy rozumiem, że wy redukujecie obecność wojskową, ale my jesteśmy gotowi wziąć na siebie dużą część odpowiedzialności, mamy potencjał gospodarczy, mamy potencjał wojskowy, to skoro już musicie redukować, to przynajmniej w ramach tej redukcji przerzućcie jedną brygadę do nas, jedną brygadę do państw bałtyckich, my na siebie weźmiemy większe koszty. To znowu będzie wiązało się z tym, że my będziemy płacić. Ja wiem, że się pojawią takie zarzuty, że my po prostu jeden z ministrów kiedyś to powiedział, co robimy Amerykanom, prawda? I że to znowu będzie powtórka z rozrywki. No, tylko, że dzisiaj z amerykańską administracją trudno jest rozmawiać inaczej niż w taki sposób transakcyjny, po prostu ponosząc koszty wsparcia ze strony Stanów Zjednoczonych, a jednocześnie wydarzenia wokół Ukrainy i reakcja Europy pokazują, że liczenie na same państwa europejskie jest po prostu drogą donikąd. I mamy jeszcze pytanie od jednego z naszych widzów. Ja je postaram się zadać, chociaż jest dosyć długie. Mm, Norweska firma, nie będę tutaj może wymieniał nazwy, oznajmiła, iż więcej chcących w portach zacumować kontenerowców, okrętów z USA przyjmować nie będzie. Jakby tego było mało, to Jens Stoltenberg piastuje w tej chwili stanowisko szefa norweskiego resortu do spraw finansów, więc jak nie przez USA, to może przez północ Ukraina otrzyma amunicyjne wsparcie, pyta pan Filip. Czy jesteśmy w stanie tutaj coś przewidzieć? Wydaje mi się, że trochę już powiedzieliśmy na ten temat, że pewnie takie możliwości są rozważane. Pewnie Europa stara się troszkę odsunąć w czasie te wszystkie złe rzeczy, które mogą się z naszej perspektywy, oczywiście złe rzeczy nie ze strony magii, Make America Great Again, odsunąć troszkę w czasie. I pewnie nie przewidzimy, co może się wydarzyć, ale wszystko na stole, krótko mówiąc. Panie Filipie, przede wszystkim bardzo dziękuję za pytanie i w zasadzie ja tutaj nie chciałbym się opowiadać, jeżeli chodzi o wsparcie amunicyjne ze strony Norwegii. Mówiąc poza, nie jestem aż takim ekspertem od kwestii uzbrojenia, żeby oceniać potencjał wsparcia akurat stricte amunicyjnego ze strony tego państwa. Natomiast to jest to, o czym rozmawialiśmy, czy znaczy przez tą północ, czyli właśnie przez ten rozumiany pewien blok państw nordycko-bałtycko razem z Polską, no to właśnie to jest, my mamy wspólnie pewien potencjał wojskowy, który umożliwia nie tylko lepsze zabezpieczanie wschodniej flanki NATO, ale również pomoc dla Ukrainy. Przecież pamiętajmy, że chociażby Norwegowie mają systemy obrony przeciwlotniczej NASAMS, które są amerykańsko-norweskie, ale tam jest istotny wkład norweskich technologii. To są bardzo skuteczne systemy obrony powietrznej. Ale już moglibyśmy się zagłębiać w kwestię wojskowości. Natomiast no, też państwa nordyckie, w tym Dania, przecież były w poczcie krajów, które chociażby dostarczały samoloty bojowe F-16 na terytorium Ukrainy. Także tutaj jest wola polityczna wspierania Ukrainy, bo jest wspólny interes polityczny i wydaje mi się, że mówienie o samym pewnym międzymorzu, którym miało być międzymorzem tam tylko Polska, państwa bałtyckie i tam Rumunia, no byłoby utopią zupełną. Z państwami nordyckimi sytuacja wygląda jednak w sposób, myślę, diametralnie odmienny. To jest pewna mocna karta przetargowa, którą my dysponujemy i którą powinna również bardzo mocno grać Ukraina. Myślę, że już to robi, zdając sobie właśnie sprawę z tego, jak duży potencjał państwa nordyckie inwestowały już wcześniej we wspieranie Ukrainy. Także okazuje się, że przez długi okres czasu patrzyliśmy na południe, a tymczasem trzeba odwrócić wzrok na północ. Myślę, że przez te prawie półtorej godziny, kiedy rozmawiamy, udało nam się omówić sporo kwestii dotyczących wydarzeń minionych, a o tym, co będzie w przyszłości, to pewnie tutaj nie rozstrzygniemy i nie będziemy w stanie przewidzieć przyszłości, zwłaszcza biorąc pod uwagę to, co dzieje się na co dzień i jakie chaotyczne komunikaty do nas docierają. To, do czego możemy Państwa zachęcić i Tomasz Grzywaczewski, który dzisiaj jest moim i Państwa gościem, już to trochę zrobił, czyli zachęcamy serdecznie tych zainteresowanych
zainteresowanych do przeczytania chociażby trochę więcej na temat projektu 2025. Pewnie wiele kwestii się wyjaśni, a w przyszłości, jak już one się wydarzą, to razem z Tomaszem Grzywaczewskim mam nadzieję, że będziemy jeszcze tę naszą rzeczywistość polsko-amerykańsko-europejską, ukraińsko-natowską komentować. Także bardzo Ci dziękuję, Tomaszu, za wszystkie informacje, za naszą dzisiejszą rozmowę i za to, że byłeś z nami w Postprawdzie. Piotrze, bardzo dziękuję za zaproszenie. To była dla mnie naprawdę bardzo duża przyjemność. Dziękuję za świetne pytania, za świetną rozmowę. Państwu zaś dziękuję za uwagę. No i oczywiście zachęcam do komentowania tego naszego nagrania, też do zadawania pytań w przyszłości, bo na pewno jeszcze w Postprawdzie się spotkamy. A ja zapraszam do subskrypcji Postprawdy, ponieważ bardzo dużo rzeczy staramy się codziennie komentować, przekazywać te najważniejsze informacje na świecie. Tomasz Grzywaczewski, korespondent wojenny, autor wielu dobrych książek, a także korespondent ze Stanów Zjednoczonych, był moim i Państwa gościem. Życzę dobrego wieczoru. Dziękuję jeszcze raz za spotkanie. Do zobaczenia.